Kurs działań specjalnych jednostki wojskowej GROM. To karta wstępu dla kandydatów do zespołów wsparcia i jeden z etapów dla tych, którzy chcą służyć w zespołach bojowych jednostki. Żołnierze na 6 miesięcy niemal rezygnują z życia prywatnego, by całkowicie poświęcić się szkoleniu. Przygotowujemy żołnierzy do działań wojennych na średnich i długich dystansach z użyciem wsparcia artyleryjskiego, z użyciem broni ciężkiej, czyli walka tak naprawdę poza linią frontu ofensywna i defensywna. Wszystko zaczyna się na strzelnicy. To tu żołnierze, którzy ukończyli selekcję lub kwalifikacje, uczą się strzelać tak, jak to się robi w gromie. Zajęcia trwają długie godziny, a broń niemal przyrasta do ich dłoni. Dzień po dniu stają się coraz lepsi. Jeśli chodzi o strzelectwo, składa się ono z 2 etapów. Pierwszy etap to jest przede wszystkim praca na karabinku i pistolecie, gdzie kładziemy bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo. Zaczynamy tak naprawdę od teorii, czyli cała balistyka, zapoznanie z tą bronią, manual na tej broni, bezstrzałowo. Dopiero później przechodzimy do strzelań, tak? Takich prostych i stopniowanie trudności. Na krótkim dystansie, średnim, później zwiększamy ten dystans, tak jak powiedziałem, później to są strzelania na 100 metrach do 500 metrów. Instruktorzy gromu wymagają od kursantów przede wszystkim maksymalnego skupienia. Bez spokoju w głowie nikt nie jest w stanie przyswoić ogromu wiedzy, której wymaga jednostka. Prowadzimy szkolenie z zakresu medycyny pola walki, działań przeciwchemicznych, podstaw prac minerskich oraz łączności. Prowadzimy także szkolenie z obsługi broni ciężkiej, będącej na wyposażeniu jednostki wojskowej. Zapoznajemy żołnierzy z bronią byłego Układu Warszawskiego oraz szkolimy żołnierzy z nowoczesnej broni przeciwpancernej typu Javelin oraz przeciwlotniczej typu Piorun. Szkolimy żołnierzy także z zakresu działania dronami obserwacyjnymi oraz uderzeniowymi na poziomie taktycznym. Każdy z etapów kursu prowadzą żołnierze gromu, specjaliści w danej dziedzinie. Spędzają długie godziny na rozmowach z kursantami, by przekazać im jak najwięcej swojej wiedzy. Podczas działań praktycznych nie odstępują ich nawet na krok. Dzięki temu są w stanie wyłapać nawet najmniejsze błędy. Kurs działań specjalnych jest dosyć pracochłonny, jest on ciężki. Instruktorzy spędzają dużo czasu z kursantami. Prowadzimy obserwacje, prowadzimy swoje zapiski, testy, sprawdziany, więc to cały czas jest analizowany i każdy przypadek jest osobno rozpatrywany. Do wydziału szkolenia kierowani są najbardziej doświadczeni instruktorzy z całej jednostki. Ci instruktorzy też pogłębiają swoją wiedzę na kursach komercyjnych, gdzie tak naprawdę zwracana jest uwaga, jak żołnierz czy osoba tak naprawdę reaguje na określone sytuacje. Czyli reasumując, nie możemy w jednym czasie za dużo informacji przekazać, bo percepcja człowieka jest taka, że no po prostu przyswoi 3-4 uwagi max i lecimy dalej jak gdyby z tematem. Moim zdaniem lepiej jest pokazywać, jak ma wyglądać ruch i stopniowo go ulepszać, niż po prostu mówić i nie pokazywać, bo każdy ma inne wyobrażenie i inną percepcję. Tylko w lesie żołnierze są w stanie poznać zieloną taktykę. Znikają w polskiej puszczy na kilkanaście bardzo długich dni i nocy.
Obecnie jesteśmy w 5. tygodniu taktyki zielonej. Jest to tydzień sprawdzający dotychczas zdobyte przez nas umiejętności. Wykonujemy wielodobowe zadanie, rozpoczęte kilka dni temu przerzutem samolotowym, a następnie przerzutem śmigłowcowym 4 małych grup specjalnych w rejon operacji, w ćwiczenie traktowane jako czasowo utracone. Następnie moja grupa, ta, w której działam, przeniknęła marszem ubezpieczonym około 40 km w głąb ugrupowania przeciwnika i realizuje nakazane zadania. Pierwszym z nich był napad przeprowadzony na posterunek obserwacyjny przeciwnika nocą. Obecnie jesteśmy na etapie obserwacji i przygotowania kolejnego napadu na elementy systemów antydostępowych przeciwnika. Przygotowanie operacji poprzedzone jest wieloetapowym i skomplikowanym procesem planistycznym, w którym rozgrywane są różne warianty, podejmowany jest wybór finalnego wariantu, analizowane sytuacje awaryjne, etc. Także w momencie przystąpienia do realizacji działań, do realizacji operacji, każdy z jej uczestników wie, jakie jest jego zadanie, co musi wykonać, za co odpowiada. Natomiast już w polu, działając tutaj na miejscu, uszczegóławiamy ten plan. Można powiedzieć, że doginamy go trochę do rzeczywistości, bo nie wszystko można wyczytać z mapy czy też ze zdjęć satelitarnych i staramy się przekuć to na skuteczne, zdecydowane i agresywne działania. Warunki, w których działają żołnierze podczas kursu, są dalekie od komfortowych. Nie ma tu miejsca na długi, spokojny sen czy syty posiłek. Za to wymaga się od nich ciągłej gotowości do działania. W ciągu ostatnich 4 dób spałem nie więcej niż 2 godziny na dobę i nie był to sen ciągły, więc były to interwały po pół godziny, powiedzmy. Po prostu staram się przyjąć tą rzeczywistość taka, jaka jest, myśleć trochę wyprzedzająco, co będzie mi potrzebne za kilkanaście godzin, wykorzystywać każdy moment, kiedy to jest oczywiście możliwe i nie zagraża realizacji zadań, na odpoczynek, na odtwarzanie, podtrzymywanie tej zdolności bojowej, zatroszczenie się o higienę, podstawowe kwestie, etc. Jednym z zadań, jakie musieli wykonać żołnierze, był odbiór zrzutu zaopatrzenia. W zasobnikach znaleźli broń i jedzenie. Oprócz środków bojowych, które są dla nas na realizacji zadania najważniejsze oraz wszelkich rzeczy umożliwiających przetrwanie i bytowanie w terenie przygodnym, każdy z nas wyruszył na operację zaopatrzony w określoną ilość żywności i wody. Natomiast z planowania wyszło nam, że w pewnym etapie będziemy potrzebowali zasilenia w te środki i jesteśmy właśnie po przyjęciu zrzutu ze statku powietrznego, który zawierał racje żywnościowe i wody umożliwiające nam działania w terenie i realizację kolejnych zadań w nadchodzących dniach. Niebieską taktykę żołnierze kursu działań specjalnych poznają nad morzem, ale zamiast pobytu w kurorcie, długie godziny spędzają w lodowatym Bałtyku. Przygotowujemy żołnierzy do działania na morzu oraz na wodach śródlądowych. Jest to przemieszczenie łodzią, desantowanie z tej łodzi, wyjście na brzeg, wykonanie operacji i powrót z powrotem do łodzi i do bazy.
Nie wszyscy są w stanie sprostać wyzwaniu, które stawia Grom. Okazuje się, że służba w jednostce to ciągła selekcja. Nigdy się jeszcze nie zdarzyło, żeby wszyscy ci, którzy zaczęli ten kurs, skończyli go. Oczywiście z różnych przyczyn zdarzają się kontuzje, zdarzają się sprawy rodzinne, no i oczywiście niektórzy nie sprostają naszym wymaganiom. Czyli nie przyswoją pełnego zakresu wiedzy. Jest w jednostce takie powiedzenie, że selekcja trwa przez cały czas i kurs jest jej nierozłącznym, nieodłącznym elementem. Jak już pewnie zauważyliście, nasza grupa uszczupliła się w stosunku do waszych ostatnich wizyt na naszych ćwiczeniach. Także osoby, które sobie nie radzą z tymi czynnikami, ze stresorami, z obciążeniem, tudzież łapią kontuzje, niestety, ale są eliminowane z kursu. Walka w mieście to ostatni etap kursu. Na poligonie zurbanizowanym w Wędrzynie żołnierze muszą zmierzyć się z przeciwnikami ukrytymi w budynkach. Zaczynamy od najprostszych rzeczy, czyli przemarsz marszem ubezpieczonym w terenie zurbanizowanym, bez kontaktu ogniowego. Następnie przystępujemy do marszu ubezpieczonego, gdzie żołnierze otrzymują kontakt ogniowy i muszą zareagować na ten kontakt ogniowy. Czyli tak naprawdę muszą zejść w ukrycie i przystąpić do obrony lub też do ataku. Kolejnym elementem, którym uczymy, to jest wejście w teren zurbanizowany z ubezpieczeniem i wyjście z tego terenu zurbanizowanego z ubezpieczeniem. Zamysłem tego ćwiczenia jest sprawdzenie wszystkich technik, które nauczyli się przez cały okres tego szkolenia. Minęło 6 miesięcy szkolenia. Ci, którzy dali radę sprostać oczekiwaniom jednostki, spotykają się na uroczystym apelu z dowódcą. Ale oddechom pełnym ulgi, dumie z wykonanego zadania towarzyszy świadomość, że to jeszcze nie koniec drogi. W naszej jednostce nie ma czegoś takiego jak postawienie kreski, czyli skończyłem selekcję, to już koniec. Czyli skończyłem kurs działań specjalnych, to już koniec. Tak naprawdę selekcja trwa cały czas, czyli do zakończenia służby.